Po podłączeniu teoretycznie urządzenie się załączyło. Trochę się tutaj odbija światło od lamp. Jest w tej chwili włączony tuner. Wybiorę funkcję CD. CD nie działa. Magnetofon. O. Przy magnetofonie otworzyła się klapka. Nawet działa. W przypadku CD, load CD, nie działa funkcja CD. Tape. CD nie ma. Radio. Radio funkcjonuje teoretycznie. Pierwszy rzut oka na konstrukcję urządzenia wnioskuję, że coś było tutaj pourywane. Ten element szklany wyszedł powyżej ramki plastikowej, więc jest urwany. Ktoś go tutaj prawdopodobnie reanimował i kleił. Jak widać, to nie powinno się tutaj ruszać i nie powinno odstawać. Ta klapka się nie otwiera. Z drugiej strony też jest jakaś szczelina. Też coś tutaj nie pasuje. I jest tutaj różnica około 3 mm wysokości pomiędzy tą płytą stalową a panelem szklanym. Górny panel pasuje idealnie. Z tyłu zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Dziwną modyfikację. Tu wystaje kawałek przewodu antenowego obciętego. Ktoś już sobie coś tutaj przerabiał. Nie powinno tego być. A tu kawałek jakiegoś przewodu, wygląda na przewód głośnikowy dwużyłowego, też jest odcięty. Też nie powinno tutaj takiego czegoś być. Jeśli chodzi o rozkładanie tego typu urządzeń, jest dość złożony, ponieważ ten producent bardzo poukrywał wszelkie wkręty. W niektórych modelach trzeba naprawdę troszeczkę się pogłowić, żeby rozmontować urządzenie bez połamania. Miałem okazję kiedyś poznać szefa serwisu, który w Szwecji miał pod sobą działanie serwisu Banga przez ponad 20 lat. Każdy serwisant, który był przyjęty do tego serwisu, przez miesiąc czasu przechodził najpierw szkolenie dotyczące montażu i demontażu, rozkręcania urządzeń, zanim zabrał się do napraw elektronicznych. Tak jak Wam już wcześniej powiedziałem, rozkładanie tego typu urządzeń nie jest proste. Bardzo łatwo wszystko tutaj popsuć i połamać. Więc zaczynam. Może niekoniecznie od połamania. Są zastosowane różne wkręty. Są wkręty typu Phillips, są wkręty również typu Torx. Jeden odkręcam, przesuwam, wyjmuję element. Teoretycznie można by go otworzyć, ale jeszcze od spodu są ukryte 2 lub 3 wkręciki. Dokładnie 3. Od samego początku, jak firma Bang & Olufsen produkowała sprzęt i weszły w użycie odtwarzacze CD, do dnia dzisiejszego wszystkie odtwarzacze CD, czyli ogólnie elektronika i napędy, są firmy Philips w tych oto modelach. I teoretycznie gotowe. Nawet jest jakaś płytka w środku. Ciekawe, co to za płytka. Konstrukcja prosta. Mikroprocesory do sterowania
część do CD, tuner radiowy, magnetofon, końcówka mocy, zasilacz, trafo i napęd do CD. Dobiorę się teraz do paneli szklanych, do których mam zastrzeżenia. Żeby taki panel szklany rozmontować, należy odkręcić po jednym wkręcie od spodu. Dokładnie. Żeby taki sprzęt rozebrać prawidłowo, już używam 3 rodzajów wkrętaków. Powinien być tak: Posi Drive 2, PH1 i Torx 10. Po odkręceniu wkręta przesuwam panel przedni i wyjmuję. Standardowym problemem w tych urządzeniach jest odklejający się ten panel. W związku z tym, jak takie urządzenie wisi na ścianie, panel spada i się rozbija. O. Całość trzeba oczyścić z kleju i na nowo przytwierdzić. I to jest przyczyna tego, że ten panel tutaj odstawał. Tutaj jakieś dziwne dodatki są. To są te 2 przewodziki, co pokazywałem. Jeden antenowy do usunięcia. Teraz mogę podłączyć i zobaczyć, co będzie dalej. Magnetofon. Rolki się, koła zamachowe działają. CD. Zamknij, otwórz, funkcjonuje. Coś jest nie tak z zębatkami albo z paskami, bo jak słychać szarpie, nie ma płynności. Teraz kwestia odtwarzacza CD. Płytą kręci. Czyli tak, magnetofon do zrobienia. CD funkcjonuje teoretycznie poprawnie, bo jeszcze nie podłączyłem głośników. Trzeba to pousuwać. Zapewne wymienić paski, bo już są troszkę sparciałe od klapek. Wymienić komplet pasków w magnetofonie. Zobaczyć, co się dzieje z tymi zębatkami tutaj. Dlaczego jest taki dziwny efekt. I jak sądzę, wymienić większość elektrolitów na tej płytce odtwarzacza CD Philipsa. Jest to standardowa procedura. Następnie skleić od nowa te panele. I to by było pewnie na tyle. Tu jeszcze użytkownik zgłaszał problem niedziałającego odbiornika podczerwieni do pilota, czyli ogólnie, że nie funkcjonuje pilot. Sprawdzę to, sprawdzę na jego pilocie, na swoim pilocie. Nie ma problemu, żeby to naprawić. Mam kilka sztuk takich urządzeń na kawałki. Jedna ze zgłoszonych usterek zdiagnozowana. Już wiem teraz, do czego służył ten przewodzik. W tym modelu jest komunikacja dwustronna między pilotami, czyli również jest odbiór sygnałów z podczerwonych nadawanych z pilota, jak również urządzenie wysyła informacje do pilota, na przykład do modelu Beolink 7000 lub Beolink 7000 RDS. Jeżeli mamy pilota z RDS-em lub nawet bez RDS-u, to co wspomniałem, 7000 bez RDS-u, na tym pilocie mamy odczyt wszystkich ustawień z tego urządzenia. Ten BO Center emituje cały plik danych informujących pilot o tym, co jest ustawione. Ponieważ tutaj nie mamy żadnej klawiatury w tym urządzeniu, w związku z tym nic nie można ustawić, nawet zaprogramować żadnej stacji. Do tego służą specjalistyczne piloty tylko do tych modeli.
I teraz tak, zgłoszenie było przez użytkownika, że nie działa pilot, nie może działać. Już wiem, do czego jest ten przewodzik. Ten przewodzik to był wyprowadzony na tym przewodzie czujnik podczerwieni zewnętrzny. Dlatego, że tak, tutaj mamy 4 diody nadawcze podczerwieni, a w tym miejscu powinien się znajdować odbiornik, którego nie ma. Powoli wszystko staje się jasne. Ten kabelek w ekranie to był przewód do odbiornika podczerwieni, a ten kabelek to był przewód do nadajnika. Ja znalazłem niestety też fragment płytki z mojego Banga, bo był po bardzo dużym crash teście. W tym miejscu, dokładnie tutaj, znajdował się taki element w ekranie. To jest fragment mój z kawałka. Zaekranowana dioda odbiorcza podczerwieni. Ktoś ją tutaj po prostu odciął i wykorzystał zewnętrznie. Teraz, żeby to zreanimować, ja muszę zrobić dokładnie to samo. Z tej płytki odciąć odbiornik podczerwieni. Na szczęście jeszcze tutaj są 2 pady, do których to można ładnie przylutować. Tutaj jest jeszcze w środku złączka. Do tej złączki był przyczepiony przewód w ekranie. Obejrzę, jak to było wyglądało w mojej wersji i tak samo to na oryginał zrobię jak fabryka. Trzeba to wszystko ładnie dopasować. W końcu ma być oryginał. Odbiornik podczerwieni gotowy. Teraz jeszcze trzeba go tutaj przytwierdzić. Tak wyglądało to w oryginale. Ta część. I tak będzie. Usterka w magnetofonie już jest wyjaśniona. Tu jest silniczek, zębatka i sprzęgiełko, które ten cały zestaw ma za zadanie ciągnąć taśmę, która się nawija na lewą lub prawą rolkę. I tutaj ta zębatka nie przylega do tej zębatki, przez co kręcąc, jak słychać, trzeszczy, przerywa, ślizga się po trybikach. Trzeba zobaczyć, co jest przyczyną. Zębatki nie są wycięte, absolutnie. Prawdopodobnie jest tak, że ta ośka na tym elemencie plastikowym, na którym się to znajduje, jest odsunięta, wygięta i nie przylega jedna ta zębateczka do tej drugiej. Obie mają zbyt dużą odległość między sobą. Jeżeli ja to teraz na siłę zrobię, wszystko jest ok. Trzeba rozebrać i zobaczyć, na czym polega problem. CD wymontowałem, napęd CD. Tu jest cały napęd. Standardowo, że tak powiem, koniecznością jest wymiana tych elektrolitów różnych. Szczególnie tam od spodu siedzą elektrolity 33 mikroosiowe, które zawsze trzeba wymienić. Analogiczna sytuacja dotyczy tych tutaj osiowych Philipsów. One z reguły są już na wykończeniu lub wykończone. W standardzie w większości przypadków mają minus 70% pojemności. Jeżeli chodzi o kondensatory filtru zasilacza, te duże tutaj, firmy Roe, absolutnie tego nigdy nie dotykam. Jest to stan zawsze perfekcyjny. Dodatkowo w urządzeniu do podtrzymania pamięci, ustawień, parametrów, w tym miejscu jest bateria litowa 3V. Ja zmierzyłem tą baterię i ona z 3V ma już tylko 0,7 V. Przy takim stanie baterii mamy gwarancję, że po zaniku napięcia sieci wszystkie ustawienia trzeba wykonać ponownie, urządzenie się zresetuje.
Po wymontowaniu można dokładnie obejrzeć, co jest przyczyną nieprawidłowości w tym zestawie sprzęgiełka. Kręcąc dużym trybikiem, ślizga się na małym trybiku. Ten element plastikowy jest odkształcony do dołu w moim przypadku. Jeżeli go troszeczkę podegnę do góry, automatycznie wszystko działa prawidłowo. Spróbuję to zreanimować, rozmontowując to wszystko, delikatnie podgrzewając, żeby ten plasticzek wrócił do punktu wyjścia. Wtedy będzie ok. Operacja uzdrowienia sprzęgiełka zakończona sukcesem. Element plastikowy jest już poprawiony, nic się nie ślizga, działa ekstra jak nówka sztuka. Na płytce CD również wymieniłem tutaj raz, 2, 3, 4, 5 elektrolitów. 3 z nich były całkiem niezłe. Jeden z 220 mikro miał 170, drugi miał 230, ale ogólnie wymieniam cały pakiet. Po 2 miesiącach przerwy z powrotem bank trafił na stół. Poległem na działaniu nieprawidłowym klapek, które zasłaniają odtwarzacz CD. I okazało się wszystko. Wziąłem drugą sztukę, rozmontowałem na kawałki. To jest od modelu 9000, to jest od modelu 9500. W tym widać tak. Jest blaszka osłaniająca linki. Linki, ta zamontowana jest, linki są zamontowane od spodu ośki. Od spodu i od spodu. W tym modelu uszkodzonym, ktoś już tutaj naprawdę mocno się nad tym męczył. Brakuje blaszki osłaniającej. Jedna linka jest od góry, druga od góry. Ponadto ułamany jest ten element. Jeszcze dość istotnym elementem jest to, że tu mamy tylko 2 zwoje, a we wszystkich innych miejscach są 3 zwoje. Przez co ta linka jest nie dość, że źle nawinięta, 2 jest luźna. Operacja zakończona sukcesem. Linka nawinięta. Wyjąłem tylko pokrywę. Kręcę sobie lineczką, kółeczkiem i wszystko działa prawidłowo. Pozostało mi jeszcze skleić ten połamany element, uzupełnić blaszkę i tu jest następna kwestia. To są zawiasy mocujące pokrywę, jakby tą całą górną część. One są powyginane. Widać nawet tutaj, że jest odkształcona dość gruba, twarda blacha. Również te kołki wyjmę, wyprostuję. Świadczy to o tym, że urządzenie dostało jakiegoś strzała, było uderzone w transporcie lub komuś upadło. Tutaj jeszcze są 3 wsporniki. Jeden, drugi i tu zostało wspomnienie po trzecim. Ten kawałek chyba jest gdzieś w środku, powinienem go mieć. Spróbuję przykleić, chociaż jest to dość duża siła, która wywierana jest na ten spornik. Nie wiadomo, czy klej wytrzyma. BO Center prawie gotowy. Pozostało jeszcze go poskręcać. A przy okazji wyszła jeszcze jedna usterka. Rozstrojony tuner FM. Bardzo ciężko mi to będzie Wam pokazać, dlatego że są to szklane panele, w których wszystko się odbija i poza tym kamera nie łapie ostrości. Na częstotliwości, gdzie mamy 91,0, jest 91,3 na wyświetlaczu. Jest o 0,3 MHz przesunięty zakres strojenia tunera. Nie stroiłem jeszcze tego typu urządzeń nigdy, więc będzie to dla mnie nowe doświadczenie. W moim drugim laboratorium podepnę pod sprzęt pomiarowy i wykonam pełne regulacje. Magnetofon funkcjonuje na przykład w pełni. Wybieram tape. Autorewers działa. Oczywiście jeszcze, tak jak mówiłem, trzeba to poskręcać. Głośność. CD również. Jeszcze muszę poskręcać, ponieważ nie mam tutaj odpowiednio złożonej pokrywy.
Ale to są wszystko detale. Utwór. Na dolnym panelu wybieramy, który utwór ma być odtwarzany, a na górnym panelu jest informacja, który aktualnie jest odtwarzany w postaci mrygającego numerka. Pilot również w pełni funkcjonuje. To, co pokazywałem, były wycięte elementy od sterowania podczerwienią. Prace zakończone. Sprzęt całkowicie zmontowany. CD. Ładowanie płyty CD. Magnetofon. Ciekawe rozwiązanie. Wybiorę sobie teraz funkcję tape. To, co zostało wymienione w tym urządzeniu, to tak jak widzieliście na filmie. Zasadniczo tutaj jest troszkę elementów nie tylko z jednego banga, ale z paru. Zawias płyty elektronicznej, trochę elektrolitów z odtwarzacza CD, bateria do podtrzymania pamięci, paski, jeszcze były wymienione paski w magnetofonie, oprócz rolki, pogięte zawiasy wymieniłem również. Dołożyłem brakujący na odbiornik podczerwieni, nadajnik został oryginalny. Troszkę było pracy z tunerem, ale z tym też sobie dałem radę. Ogólnie bardzo ciekawe urządzenie. Może nie powala, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, ale jak ktoś kupuje coś, co pięknie wygląda, to polecam.